No. Widzę, że wujek Mirek zostawił mi naprawdę wspaniały spadek. Spójrz tylko na te meble. Wystarczy je odnowić. Wszystko tutaj wystarczy tylko odnowić. Zobaczysz, że zrobię z tego domu nasze wymarzone miejsce na ziemi. Obudź się, to jest ruina. Przesadzasz, nie jest tak źle. Tadek! Spokojnie, przyniosę latarkę. Dziś w odcinku Adrian zostaje aresztowany przez policję. Dobrze, ale chyba obejdzie się bez tego, co? Ja wam nie ucieknę, a nie chcę, żeby mnie ktoś widział w kajdankach. Stare kino w Lombardzie. Ale tę parę aktorów to rozpoznałem. Grali w przedwojennych niemieckich filmach. Ciekawe. To co, puszczamy kolejne? Koniecznie. Muzyk emeryt szuka swojego instrumentu. Czy jest mój gitar? Moja córka znowu mi go zabrała. Dobry. Dzień dobry. W czym możemy pomóc? Szykuję duży remont i chyba będę potrzebował narzędzi budowlanych. Wiertarkę, śruby... Ale jak to jakieś chyba? tam- Pan nie wie, no. Tak przypuszczam. No nie lepiej fachowców jakichś zatrudnić? Nie stać mnie na specjalistów. Tak jak na nowy sprzęt, dlatego szukam czegoś po kosztach. No dobrze pan trafił, akurat mamy tutaj w Lombardzie bardzo dużo takich gadżetów. Czego pan dokładnie potrzebuje? Zrobiłem małą listę. Facet miał na liście chyba z 50 pozycji. Ewidentnie nie miał pojęcia, co robi. Ale to nie jest nasza sprawa. Klient wymaga, Lombard dostarcza. W czasie, gdy mężczyzna dokonywał zakupów w Lombardzie, jego żona robiła pierwsze porządki w otrzymanym w spadku domu. O, widzę, że się już nieźle tu zadomowiliście. Słucham? A, pani jest żoną Mirosława, wujka tatka, prawda? Byłą żoną. I radzę zaprzestać tego szabrowania. Dom należy jeszcze do mnie. Tadeusz dostał go w spadku. Notariusz czytał nam testament. Testament jest nieważny. Ja mam przyrzeczenie od Mirka na piśmie. Proszę uprzejmie, zobacz sobie. Ola! Zobacz, co udało mi się kupić. Praktycznie za pół ceny. Ciocia Judyta? Cześć. Ciocia, witam. A co ty tu robisz? Ciocia Judyta przyszła odebrać nam dom. Co? Ja niczego wam nie chcę odbierać. Mieszkajcie sobie tutaj jak chcecie, ale przyszłam po swoje. Jak mi zapłacicie, zostajecie. 50 000 i daję wam spokój. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ekstra gitara. Widziałem taką na teledyskach. To jest kitar, a nie gitara. Kitar. Gitar to jeszcze lepiej. Możesz to wyłączyć? Możesz to wyłączyć? No co, fajne, nie? Tu. O, No, dobrze już. No. przepraszam panią za kolegę. Niech mi pani powie, chce pani to sprzedać czy zastawić? Oczywiście, że sprzedać. Kupiłam to synom, żeby odciągnąć ich od gier komputerowych, a dorwał się do tego mój ojciec. Synom? Tak, mam 6-letnich bliźniaków. Jakiś problem? Okej, nie, no, spokojnie. Oczywiście. No tak, zresztą muzyka łączy pokolenia. Łączy pokolenia, dobre sobie. Ojciec zapodaje tę kocią muzykę cały dzień, a sąsiedzi to już nas nienawidzą. Tak się składa, że możemy panią wybawić z tego problemu za jedyne 5 stówek. 500 zł? On kosztował dużo więcej. No tak, ale teraz jest jakby używany i tu jest jakby Lombard. Lombard. Dobra, niech będzie, byleby się pozbyć tego diabelstwa. No i świetnie. Maciuś, przygotujesz formalności? Z przyjemnością. Poproszę dowód osobisty. Maciek oczywiście od razu wkręcił się w nową zabawkę. Zamiast myśleć o interesach. Powinien chyba pracować w jakimś przedszkolu albo sali zabaw. Przecież ciocia rozwiodła się z wujkiem kilkanaście lat temu. I to według ciebie znaczy, że nie mam już żadnych praw do tego domu? Tak właśnie myślę.
ale ja go kochałam. A ten dom dzieliliśmy wspólnie, tak jak dole i niedole. Że jak wujek zachorował, to tylko mój ojciec był przy nim. Ładna mi opieka. Mirek nie dojadał, klepał biedę. Trzeba go było nie zostawiać. Wspaniałomyślnie mu wszystko zostawiłam, ale teraz przychodzę po swoją część. Wujek przepisał nam dom w spadku. Wszystko zgodnie z prawem. On w ostatnich latach swego życia był chory. Nie był w pełni władz umysłowych, a ja mam przyrzeczenie na piśmie. Testament jest nieważny. Rozwiedliście się i to pani go zostawiła. Nic się pani nie należy. Zobaczymy. Daję wam 3 dni na zebranie pieniędzy. Inaczej spotkamy się w sądzie. Przegracie na pewno. Do widzenia. No pięknie. Skąd mamy wziąć 50 000? Daj spokój, no przecież to jest ruina. Nawet nie mamy na remont. To co proponujesz? Zostawmy ten dom. Mamy gdzie mieszkać. Ja chcę mieszkać tutaj. Wszystko już mam zaplanowane. A mieszkanie ma być dla Kasi. Widziałeś, że ma jakieś przyrzeczenie na piśmie od wujka. Podważy nasz testament. Nie podważy. Ja na pewno nie odpuszczę. To jest mój kitar! Ale spokojnie, no. Pańska córka go sprzedała. Należał do niej. Ale ona mi robi cholera ciągle na złość. Ona nie rozumie, co to jest dusza artysty. Dobrze, że znalazłem... Ale to pan na tym gra? Oczywiście, że gram. Śpiewam, tańczę. Na dancingach najczęściej. Żeby dorobić do emerytury dziadowskiej. Proszę. Co chce pan wykupić? Muszę. Dzisiaj występuję, więc... Ale tutaj na tym rachunku jest 500, a ja mam tylko 200. No tak, a cena lombardowa, czyli z marżą, to 800. A z moim zegarkiem, proszę. Dobry zegarek, markowy. Proszę pokazać. Proszę. No zegarek dobry jest, faktycznie. 300 mogę za niego dać. Mój kolega mnie tutaj podwiózł. Może będzie miał jakąś kasę albo co. Zobaczę. No, zakręcony, ale trzeba przyznać, że pasjonat. Ostatnie pieniądze by wydał. No i pięknie. O, O, jest. 100 i zegarek. Proszę. Czy teraz będzie dobrze? Będzie dobrze. Ale zegarki są pod zastaw. A po dzisiejszym występie od razu je wykupię. Pojęcia nie miałem, że dzisiaj jeszcze gra się na czymś takim. Ale cieszyłem się, że Wodzirej wykupił gitar. On zadowolony, a my w parę godzin zarobiliśmy 300. Oleńko, pomożesz mi? Ja już powiedziałam pas. Tylko się narobimy, a domu i tak nie będziemy mieć. Co to jest? prawdziwy skarb. Jakiś projektor? Filmowy. A w komórce masa puszek z filmami. No cudeńko. Nie miałem pojęcia, że wuj coś takiego miał. Mam nadzieję, że zachłanna żonka też nie, bo zaraz na tym łapę położy. Tadek, daj spokój, ja nie chcę się wozić po sądach. Spłacimy ją, weźmiemy pożyczkę, to tylko 50 000. Może ciotunia da nam jakiś upust? A dom i działka są warte o wiele więcej. Tu? Nie, może tu. Powiesimy ekran i będziemy puszczać filmy z projektora. Albo nie, lepiej w ogrodzie. Co tak późno dzisiaj? A, bo klienta miałem takiego, wiesz? No, ale mam coś dla ciebie. A to z jakiej okazji? No to musi być jakaś okazja, no. Bez okazji, proszę. Dziękuję, jesteś kochany. No, ale to nie wszystko. 2 bilety do kina. Na dzisiaj? Na sobotę. Pokaz przedpremierowy. Wow. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w kinie. Ale jest jeszcze kolacja. Ze śniadaniem. Oczywiście. Zarezerwowałem stolik w nowej restauracji. Podobno bardzo klimatyczna. Adek,
Czy ty przypadkiem nie przesadzasz? No z czym? No może masz coś jeszcze w zanadrzu, co? No niestety, to już wszystko. No dobrze, to teraz powiedz, co się stało. Wygrałeś na loterii, czy co? Wygrałem. Najlepszą rodzinę pod słońcem. Normalnie nieba bym przychylił Patrycji. Byłem szczęśliwy i chciałem, żeby o tym wiedziała. No i planowałem coś naprawdę wielkiego. Już działa, już. Uspokój się, no. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu będzie chyba dobrze. Tak, dziękuję panu bardzo. To ciężkie. Też lecę, do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Ale czadowy sprzęcior. Tak. Zasilacz i filmy do niego jeszcze mam w samochodzie. Maciuś, skoczysz? Oczywiście. Tak, żółte kombi, zaparkowałam przed wejściem. Tak jest. Mam nadzieję, że to jest coś warte. Ja potrzebuję dużo pieniędzy. No to znaczy, no, wie pani co, to zależy ile to znaczy dużo. Rozpoczęliśmy z mężem remont domu. No to na tyle bym nie liczył. No, a poza tym najpierw musimy sprawdzić, czy działa, nie? Projektor działa. Wczoraj z mężem urządziliśmy seans. Sansik. Tak. Trochę tego pani ma. Tak, to są jakieś historyczne filmy czarno-białe. Niektóre nawet sprzed wojny. Mam nadzieję, że są coś warte. No zobaczymy. Zobaczymy. Klientka naprawdę miała potężną kolekcję tych filmów. Byłem ciekawy, co na nich jest. Super są takie tajemnicze znaleziska. Wie pani co? Ja za bardzo się na tym nie znam. Nie chciałbym czegoś zepsuć. Ja też nie wiem, jak to się zakłada, bo to mąż zakładał, ale projektor działa. No działa. Maciuś, a jak tam ceny? No już. No, w sieci takie projektory chodzą po 600-800 zł. Ale specjalnie się nie sprzedają. No sama pani widzi, no to nie jest chodliwy towar. No ja mogę pani zaproponować 250. Co pani na to? Ja liczyłam na więcej. Ale filmy są chyba dużo więcej warte. No filmy, może i tak, ale tutaj już musimy zasięgnąć opinii fachowca. Rozumiem, że dzisiaj nie da rady tego wycenić. No dzisiaj niestety nie. Musi się pani uzbroić w cierpliwość, ale i tak nie obiecuję, że je od pani kupimy. Dobrze, rozumiem. W takim razie proszę to sprawdzić. Bardzo by mi na tym zależało. Dobrze, niech pani zostawi u nas ten cały sprzęt. A póki co Maciek da pani zaliczkę 100 zł. Może być? Dobrze. Dobrze, to ja muszę wypisać umowę, poproszę dowód osobisty. Dobrze, to ja będę czekała na telefon. Jasne. Może dla klientki wyszedłem na sceptyka, ale czułem, że może być z tego niezły biznes. Od razu po jej wyjściu zadzwoniłem do Kaweckiego. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No dzień jak dzień, ale noc była okropna. Wczoraj daliśmy takiego czadu. Ale przyszedłem tu w określonym celu. Uzbierałem wreszcie pieniążki na wykup moich zegarków. O. Mojego kolegi i mój, prawda? Świetnie. Proszę. O. A tu są pieniążki. Panie Walenty, No, no przecież tutaj brakuje 100 zł. mam coś jeszcze. O, Coś jeszcze mam. Proszę. O. przecież one nie są pańskie, co córce pan zabrał. A kto powiedział, że są to kolczyki mojej córki? Poznałem niedawno taką panią, dostała ode mnie w prezencie te kolczyki, ale nie może ich nosić, bo jest uczulona. O, na dowód mam tutaj rachunek. O, proszę. No noszę go na wszelki wypadek, bo ponoć przydaje się do czyszczenia, czy tam do czego innego. No dobra, rachunek się zgadza. To co, sprzedaż czy zastaw? Kolczyki sprzedajemy. No co mieliśmy zrobić? Rachunek był, wszystko grało. No, czułem co prawda, że będzie dym, jak zawsze w takich sytuacjach, ale kasa się zgadzała, więc odpuściłem. Oleńko, gdzie jest projektor? Cały dom przeszukałem i nic. Chciałem sobie filmy pooglądać. Zaniosłam do Lombardu. Co zrobiłaś? A filmy? Filmy też. Jak mogłaś zrobić coś takiego? Nawet nie spytałaś mnie o zdanie. Sam mówiłeś, że potrzebujemy pieniędzy.
Ale to nie znaczy, że mamy sprzedać taki skarb. Właśnie taki skarb może być coś wart. Więc teraz już sama o wszystkim decydujesz, tak? Na razie dałam do wyceny. Możemy dostać 1000 albo 2000 i będziemy mogli ruszyć z remontem. Szkoda mi mojego pomysłu na imprezy filmowe w ogródku. Przecież widzieliśmy parę tych filmów. To są jakieś stare, zniszczone fragmenty bez dźwięku. No, wszystkich byś zanudził. To, że tobie się nie podoba, nie znaczy, że innym też. O. Tadek, no spójrz prawdzie w oczy. Ile razy byś to włączył? Raz, dwa, a potem byś to wstawił do konta. No, to jest niepraktyczne. Ten projektor był piękny. Puszczanie filmów o zmroku z tym cudownym terkotem, światłem, to jest niesamowite. Zawsze musi być praktycznie? Nie może być czasem romantycznie? Voilà. O, na parapetowe chyba idealna, co? No, to zależy, jakie mieszkanie wynajęła twoja kumpela. Gdzie wynajęła? Starzy jej kupili. Super, co nie? Sztos. Taka lampa będzie tam pasować. Działa? To spróbowałaby nie działać. Patrz. Działa, działa. Fajnie. Jeszcze ładniej wygląda. O, pan Kawecki! Witam, witam. Witam. No, pokażcie ten cud techniki. Voilà. O, wow, genialny. Zaraz, to jest projektor filmowy P13, wyprodukowany w 1971 roku. Unikat. Mogę za niego dać tak od ręki 400 zł. No i perfekto. Dobra, a za filmy? Macie do niego filmy, ale ekstra. Widzę tu jakieś sygnatury, ale musiałbym te filmy dokładnie obejrzeć. No jasne, to może zrobimy sobie seans tutaj. Bardzo chętnie. Tak, w magazynie jest ekran, ktoś kiedyś zastawił. No ja niestety nie mogę, no. Muszę wracać do Patrycji i Sepcia. No to wracaj do Patrycji, ja tutaj skończę z panią interesy, zamknę Lombard, no i zorganizujemy sobie seans w starym kinie. Tak? Okej? Okej. No. Super macie pracę. Cieszyłem się na seans. Lubię takie klimatyczne sprawy. Zamieniliśmy Lombard w kino. Miałem nadzieję, że te filmy będą super. Skończył się. To był fragment tylko większej całości, ale tę parę aktorów to rozpoznałem. Grali w przedwojennych niemieckich filmach. Ciekawe. Ciekawe. To co, puszczamy kolejne? Koniecznie. Chodź. Cześć. Też wpadłaś na seans? A można? Pewnie, wchodź. O, prezent się nie spodobał? Pokłóciłam się z kumpelą i zostałam z tym teraz jak głupia. Przykro mi, zwrotów nie przyjmujemy. Ale możemy odkupić, tylko w niższej cenie. A gdybym się dołożyła do seansu? To już zupełnie inna rozmowa. Maciek jestem. Zuzkę. W ogóle. Cześć. Proszę, zapraszam. Wieczór zapowiadał się jeszcze lepiej niż na początku. Okazało się, że żeby pójść z dziewczyną do kina, nie trzeba nawet wychodzić z Lombardu. Dobra. No siemanko. Siema. Jak tam? Udał się seansik? No, udał się. Wszystko obejrzeliśmy. No dobra, a Kawecki coś odkrył? Chyba tak. Cały czas coś notował. Wyszedł w środku nocy. No i pięknie. Maciuś, czuję, że będzie z tego niezły biznes. O, dzień dobry. Cześć. No cześć. To jest Zuza. Pamiętasz, wczoraj kupiła lampę? Też chciała filmy pooglądać. Pamiętam Zuzę, oczywiście, Maciuś, słuchaj, no nie musisz mi się tłumaczyć, ale korzystając z okazji, może zrobiłbyś śniadanko dla naszej trójki? A ja muszę lecieć na zajęcia. To pa. No to pa. Pa! Spaliście razem? Nie, przysięgam,
oka nie zmrużyliśmy. Patrycja? Ej, poczekaj. Co, ty się mnie boisz? Nie, po prostu nie mam ochoty cię widzieć. Nie moja wina, że raz na jakiś czas na siebie wpadniemy. Akurat łazisz za mną. Chciałabyś. No, halo? Zaraz będę. No, cześć. Sorry, mała, ale biznesy. Chętnie bym się umówił z tobą na kawę. Proszę bardzo, to wszystko. Do widzenia. Do widzenia. No niech zgadnę. Laska od seansu? Nie odbiera. No to może jej złe filmy pokazywałeś. No albo ty ją spłoszyłeś. No daj spokój. Laska nie wyglądała na wstydliwą. Lepiej powiedz, co Kawecki powiedział o tych filmach. Ile są warte? Tego tak z marszu nie wie. Ale coś chyba ci powiedział, co? No tak, że część jest całych, część to fragmenty, jakieś kopie robocze czy coś. Ma dać nam znać. Dobra. O, Cześć. cześć. Dobrze, że cię złapaliśmy, Adek. Możemy pogadać? No o czym? Możemy w biurze? No tak. Zapraszam. Policja Łatka przeważnie zwiastowała jakieś kłopoty. Choć miałem nadzieję, że to nie on coś przeskrobał. Kojarzysz? No. Boruto. Czyli znasz. Tak, znam. Patrycja go rozpoznała. Kto go tak załatwił? Ty nam powiedz. Ja? A skąd mam to wiedzieć, co? Co robiłeś 3 dni temu między 18 a 6 rano? Bez jaj. Chyba mnie nie podejrzewacie, co? Zbieramy fakty. To pamiętasz, co robiłeś, czy nie pamiętasz? Ja nie jestem mordercą. No ale miałeś motyw. Chciałeś się zemścić, no i śledziłeś Donata w parku. No tak, ale Ryży też tam był, nie? Dobra, konkretnie. Co wtedy robiłeś? Konkretnie. Wróciłem do domu z pracy wieczorem i nie wychodziłem aż do rana. A Patrycja może to potwierdzić. Oczywiście, że może potwierdzić, bo też miałem motyw. Wiecie co? Zajmijcie się szukaniem prawdziwego mordercy, a mi dajcie święty spokój, okej? Nie przekonuje nas twoje alibi. Jesteś zatrzymany. Ręce. To są jakieś żarty? To dlaczego się nie śmiejesz? Łapy! Wstawaj! Dobrze, ale chyba obejdzie się bez tego, co? Ja wam nie ucieknę, a nie chcę, żeby mnie ktoś widział w kajdankach. Robię to tylko ze względu na szacunek do twojego ojca. Tym razem zrobiłem wyjątek. Nie mogłem uwierzyć, że to działo się naprawdę. Ale zrozumiałem, że rzeczywiście mam poważny problem. No co tam, Maciek? O, cześć szefie. Przed chwilą policja zabrała Atka. Co? Dlaczego? No, pojęcia nie mam. Nic nie chcieli powiedzieć. No dobra, zaraz podzwonię i się dowiem. No, jakby co, to ja sobie tutaj poradzę sam. Niech się szef nie martwi. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Żona zostawiła mój projektor razem z filmami. Nawet nie zdążyłem ich obejrzeć. Ja je obejrzałem. Właśnie wycenia je ekspert. A jak mogę je odzyskać? No, przykro mi, ale to pańska żona przyniosła je do wyceny, więc tylko ona może. Może zdalnie. Zaraz ją z panem połączę. Tylko osobiście, ja przez telefon nie jestem w stanie potwierdzić, czy to rzeczywiście pańska żona. Cholera. No, spokojnie. Utrudniacie tylko człowiekowi życie. Przykro mi, takie zasady. Wyglądało, że mówił prawdę, ale nic nie mogłem na to poradzić. Wolałem, żeby wyjaśnili to między sobą. Przyjmujecie kradziony towar? Nie. To dlaczego kupiliście od mojego ojca kolczyki? Moje kolczyki! Pani ojciec powiedział, znaczy pokazał rachunek. Nie mieliśmy podstaw, żeby nie przyjmować. Jak on mógł mi coś takiego zrobić? No to tak samo jak pani jemu z tym gitarem. A co pan tam wie? Ja życie ratuję temu samobójcy. Słucham? To ojciec jest chory na serce, a te koncerty któregoś dnia go wykończą. Znalazł sobie hobby na stare lata. No fajne hobby, dużo ruchu. Chyba dobrze, nie? Dużo ruchu? No. Dużo ruchu? Dobre sobie. Wraca zalany w trupa i sprowadza jakieś panienki, które go na kasę robią. No, takie życie, muzyka. W życiu na to nie pozwolę. Matka to się w grobie przewraca. No chce pani odebrać ostatnią radość życia ojcu? Zanim sobie sam to życie odbierze. Dobra, szkoda z panem gadać. No, świetny pomysł, ale nie rozmawiajmy lepiej, tak. Odkupię te kolczyki, tylko bez żadnych marsz. Ja nie mogę tego zrobić.
A tak może pan zrobić? Warta jest co najmniej 1000. Bardziej zależy mi na kolczykach niż na tym telefonie. A z ojcem to się w domu policzę. Komórka, nówka sztuka. Wziąłem za 600 zł i wszyscy zadowoleni. Kobieta odzyskała swoje kolczyki. Było to trochę wbrew zasadom, ale nie zawsze trzeba być takim zasadniczym. Może zjemy jednak tego chrupka, co? No? Nie? Nie, czemu nie chcesz? Przecież lubisz chrupki. Sebcio. Halo. O, dobra. Zobaczymy, kogo tam niesie. Hej. Cześć. Musimy porozmawiać. A co się stało? Może nie tak w progu. No dobra, chodźcie. No, jestem trochę zajęta. Sorry. Przepraszamy, ale musisz się dowiedzieć. O czym? O śmierci Boruty. Co? No, poznajesz tego porywacza? Tak, to jest on, ale ja nie chcę na to patrzeć. Rozumiemy, ale i tak musimy zapytać, co robiłaś w ostatnią środę między godziną 18 a 6 rano. Byłam w domu. Adek też? O co nas podejrzewacie? To ja jestem ofiarą. My tylko zbieramy informacje. Oskarżając nas. Wiesz, że Adek śledził Borutę? Oboje mieliście motyw. I lepiej będzie dla was, jak zaczniecie z nami współpracować. Więc teraz już chyba mogę zabrać swój projektor razem z filmami. Jasne, tylko muszą najpierw państwo pokryć koszty ekspertyzy. Rzeczoznawca całą noc oglądał filmy i teraz szuka informacji na ich temat. A kto mu kazał? Tak, jest w umowie. A nie jest napisane ile? Bo to zależy od tego, ile czasu będzie musiał na to poświęcić. No to nieźle. Ciekawe, na jaką sumę popłyniemy. No spokojnie, jeszcze może państwo na tym zyskają. No kto wie, może odkupimy je jeszcze od państwa za dobre pieniądze. No właśnie, kto wie? Nieźle nas fakowałaś. Przez to twoje podpisywanie umowy in blanco jeszcze pójdziemy z torbami. Ale nikt na pewno nie chce tutaj państwa oszukać. Odnoszę wrażenie, że jest wprost przeciwnie. A ten cały ekspert ma do nas natychmiast zadzwonić. Przepraszam za to wszystko. Byłem przekonany, że takie stare filmy na bank muszą mieć jakąś wartość. Szkoda tylko, że tak bardzo poróżniły naszych klientów. O, dobry wieczór, szefie. Wiadomo, co z Adkiem? Daj spokój. To jakaś absurdalna sprawa. Podejrzewają go o zabójstwo. Co takiego? No, nie dopuścili mnie do niego. Już wynająłem adwokata, tego samego, który go ostatnio wyciągnął z aresztu. No to powinien pomóc. No, mam nadzieję. Ale Adek miałby kogoś zabić? Nie wierzę w to. Podobno chodziło o tego porywacza Patrycji. No chyba, że tak. Co, chyba, że tak? Coś wiesz na ten temat? No tego gościa to akurat mógłby chcieć skasować, to z przyjemnością. O czym ty mówisz do cholery? A co, nie jest tak? Niech to szlak. Witam. No cześć, co? Dzień dobry. Słuchajcie, trafiła wam się prawdziwa petarda. Te filmy stare to są oryginały. Jakie filmy? Coś mnie ominęło? I to dużo. Tu macie prawdziwy skarb. No ten stary projektor, ale najważniejsze to te przedwojenne taśmy. No dobrze, Rysiu, mów, opowiadaj, no. Rozmawiałem z dyrektorem fundacji w Berlinie, która zajmuje się renowacją takich filmów. Dał mi namiary na potomka rodu Szmerlingów. Kogo? Szmerlingów to są ci, którzy przed wojną produkowali te filmy. Wiedziałem, że to żadne amatorskie próby, tylko prawdziwe filmy. A, no to co z tym facetem? No ten facet to podobno jest znany mecenas sztuki w Berlinie. Bardzo się zainteresował. Chce tu nawet przyjechać do nas. A wiecie, co to oznacza, prawda?
że możemy zrobić na tym dobry interes, tak? No. Naturalnie. Chodź, już zapraszam do biura. Miałem nadzieję, że filmy będą warte fortunę. Byleby nie okazało się, że są kradzione. Byłaby afera międzynarodowa. Patrycja? Jesteś. Chodź. Tak się bałam. Przysięgnij, że to nie ty. Przysięgam. To nie ja. Mam alibi. Jakie? Nagrania z kamer monitoringu. U nas na klatce i na stacji benzynowej. Widać, że wychodzę dopiero rano. Nie wiem, co bym zrobiła, jakbym cię miała stracić. Ale nie ma takiej opcji. To nie ja go zabiłem. Chociaż żałuję. Co? Co ty mówisz? Jak to co, Patrycja? Ja bym go zabił, rozumiesz? Urwałbym mu łeb przy samej dupie i każdemu, kto miał z tym coś wspólnego. Ale przestań. Ale co przestań? No co przestań? Nie rozumiesz, że jak cię wpakują za kratki, to zostanę sama z dzieckiem? Potrzebujemy cię. Ale chcę was chronić. To najlepiej zrobisz, zostając z nami w domu. To jest przeszłość, Adek. Ja chcę zapomnieć. I ty też zapomnij. Patrycja miała dużo racji. Byłem wściekły na tych gości, ale może rzeczywiście nadszedł czas, żeby odpuścić. Następnego dnia rano w Lombardzie pojawił się rzeczoznawca Kawecki w towarzystwie gościa z Niemiec zainteresowanego starymi filmami. To jest pan Rudi Schmoring, prawnuk właściciela przedwojennej wytwórni filmowej. Das ist Herr Kazimierz, właściciel tego Lombardu. Barski. Herzlich willkommen in Polen. Ja jestem tłumaczką pana Szmalinka. Meine Großmutter war Polin, aber ich kann leider kein Polnisch. Moja babcia była Polką, ale niestety nie znam polskiego. To jest ten film. Hier sind die Filme. Bitte. To o tym właśnie rozmawialiśmy przez telefon. Wow! Der Film ist unvollendet. Den müsste ich mir unbedingt ansehen. Film jest niedokończony. Muszę go koniecznie zobaczyć. Jasna sprawa. No, nawet zbyt jasna. Nie wiem, czy tutaj da się na tyle wysłonić, żeby było coś widać. Więc może w socjalu. Es ist nicht dunkel genug. Wir gehen in einen anderen Raum. Aha, gut. Oj, gut. No może tam będzie trochę ciasno, ale damy radę. Maciek, przygotuj wszystko, dobrze? A ja zapraszam teraz państwa do mnie do biura. Napijemy się koniaczku. Drinken. Gut. Ja. Bitte. Maciek, przygotuj wszystko. A Tka nie ma? Jeszcze nie ma. A gdzie on się podziewa? Nie wiem. No jestem. Dzwoniłeś. Chciałeś pogadać. Czy mamy o czym w ogóle? Skasowałeś Borutę. Jakiego Borutę? Nie udawaj. Tylko ty wiedziałeś o porwaniu Patrycji. W dupie mam to porwanie i tego całego Borutę. Jasne. A jakbyś chciał wiedzieć, to musiałbym się chyba w kolejce do niego ustawić. Mnóstwo ludzi chciało mu łeb ukręcić. Robiliście wspólne interesy. Ale już nie robimy. Bo on nie żyje. Ej, psy mnie już o wszystko wypytywały. A tobie nie muszę się z niczego spowiadać. Zresztą i tak byś do nich poleciał pewnie. To nie ja. No nie. Pewnie masz na sobie kabel, co? I znowu mnie nagrywasz, tak jak kiedyś. Ryży Zawsze byłeś kapusiem. Bzdura. Ale okej. Jeżeli to ty odwaliłeś Borutę, to chciałem ci tylko podziękować. Co ty nagle taki miły? Należało mu się. Psiarnia siedzi ci na ogonie. Wiem, musiałbym być kompletnym idiotą, żeby nie zauważyć tych amatorów. Ale dzięki. Dzięki. Może będą jeszcze z ciebie ludzie. Nie dowiedziałem się za wiele. A podziękowałem. Bo w sumie zrobił dobrą robotę. No bo to musiał być on. Nie wierzę w aż takie przypadki. Proste. Prost. Gut. Szefie, sala kinowa gotowa. Tak? No to świetnie. Zapraszam. Wir sind bereit. Bitte schön. Bitte Bitte, schön. bitte. Bitte schön. Bitte. Bitte.
Cześć. Miło cię znowu widzieć. Serio? Po co ci był mój numer, skoro nie miałeś zamiaru dzwonić? Ale jak to? Przecież dzwoniłem, nie odbierałaś. Myślałem, że nie chcesz. Nie dzwoniłeś. No, jak to? O, sama zobacz. Źle zapisałeś. Tu miało być 7, a nie 1. Kurczę, gapa ze mnie. No, to chyba masz szczęście, że przyszłam. No chyba mam. Mój kumpel z filmówki nakręcił. Podobno jest super, bo no, oni tam cały czas na kliszach pracują i to może jakiś seansik? Pewnie, tylko teraz pracuję, szef akurat jest, więc... Maciek, co się dzieje? My czekamy. Tak, więc może wieczorem, co? Dobra, super, no to do wieczora. Do wieczora. Tak, szefie, już idę. Genialny był ten projektor. Dzięki niemu udało mi się umówić na randkę z super dziewczyną. Siemanko. Cześć. Ojca nie ma? Widziałem samochód. Jest. Oglądają film w socjalu. Nasz film? Z kim? Cześć. Das war meine Großmutter. Mein Großvater hat einen Film mit ihr gedreht, als sie noch jung war. Die haben sich beide dort auf dem Filmplan kennengelernt. Er sollte einen Filmstar aus ihr machen, aber dann kam ja der Krieg. To była moja babcia. Dziadek zrobił z nią film, jak jeszcze była młoda. Tam na planie się poznali. Dziadek chciał zrobić z niej gwiazdę, ale nadeszła wojna. No, bardzo piękny film. No. Zapraszam do biura, uzgodnimy warunki, dobrze? Zapraszam, proszę Wir bardzo. gehen ins Büro, um die Bedingungen zu vereinbaren. Gut. Bitte, bitte, bitte. Danke. Co tam, synek? Wszystko w porządku? Tak, wszystko gra, tatuś. Załatwię interesy i pogadamy. Oczywiście. No. Ucieszyłem się na widok Katka. Chciałem szybko pozałatwiać sprawy i dopytać o szczegóły tamtego zatrzymania i śmierć tego bandyty. Co? Czapeczka się przesunęła. No to mama poprawi zaraz. No. To co? Jedziemy dalej? Minął wyznaczony przez krewną termin spłaty domu. Kobieta przyszła, domagając się pieniędzy. Ciocia, przecież sama dobrze wiesz, że tu nie chodzi o pieniądze. Dobrze się ustawiłaś w życiu. My też nie narzekamy, mamy gdzie mieszkać. Do czego zmierzasz? Mamy dorastającą córkę. Chcemy jej zostawić tam to mieszkanie. Odpuść. Ależ wy jesteście niewdzięczni. Czy wy naprawdę nie widzicie, ile dla was robię? Chcę naprawdę niewiele. 50 000 za tę ruderę? Nie wygłupiaj się! Wobec tego spotkamy się w sądzie. Żegnam. O, dzień dobry, panie Kazimierzu. Co pan dla nas ma? Mamy dostać 40 000 za te filmy? Skąd taka suma? Proszę pana, bo pewien niemiecki biznesmen jest zainteresowany jednym z filmów. Ale także i Filmoteka w Niemczech wyraziła chęć kupna. Mówiłem ci, że będzie dobrze? Spłacimy tę zołzę. A Judyta niech bierze te 40 000 i ani grosza więcej. I zostaniemy z niczym. Zgadzamy się. A co z projektorem? Jak wszystko, to wszystko. Projektor też. O, i to mi się podoba. Męska decyzja. Dam za niego 250 zł, okej? Okej. Dziękuję. Takie konkrety to ja lubię. Szybka akcja, krótka piłka i wszyscy byli zadowoleni. No, to do widzenia i życzę powodzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Co, tatuś? No chyba interesik życia zrobiłeś, co? Nie no, bez przesady, no ale przynajmniej nie będziemy stratni. No tak, no to ja lecę. No a dokąd dopiero przyszedłeś? No jak to dokąd? No przecież mamy randkę z Patrycją, nie pamiętasz? Sepcie o was zostawiamy. A, coś mi świta. No dobra, to idź. Myślałem, że porozmawiamy. No ale po co, tatuś? No przecież wszystko jest jasne. Nie ja go zabiłem. No i dziękuję za adwokata. Nie ma za co. Pozdrów Patrycję. Dobra, na razie. Do widzenia. Dzięki. Dzień dobry. Czy jest mój gitar? Moja córka znowu mi go zabrała. Nie, nie ma.
Ale była tutaj, chyba odbierała moje kolczyki w zamian, zostawiając moją komórkę. Super wypasioną zresztą, na którą zarobiłem z koncertów. O, Taki dokładnie telefon? ta sama, tak. Ale gitaru nie mamy. To chyba do jasnej cholery, chyba gdzie indziej zaniosła. Co za zołza jedna. No przecież córka chce dla pana jak najlepiej, o zdrowie dba. Tak, tak, żem długo żył i wnuki niańczył. Chodził z nimi do parku, na spacery. Proszę pana, ale wnuki to chyba fajna sprawa. No, może i fajna. Tyle tylko, że oni ze mnie zrobili niewolnika. Gotuję, piorę, sprzątam. No cóż to jest za życie? Ja chciałbym trochę pożyć po swojemu. Jasne, jasne. No, ale gdyby przypadkiem się zdarzyło tak, że ona tutaj przyjdzie z tym gitarem, to proszę koniecznie do mnie zadzwonić. Ale to koniecznie. Dobrze. Maciej, a temu przebierańcowi o co chodziło? No, żrą się z córką. Jedno drugiemu robi na złość. Niezły model. W sumie jedno i drugie miało swoje racje. Starszego pana to nawet trochę rozumiałem. Trochę szaleństwa przydaje się w każdym wieku. O, Maciek, jak przyjdzie to... O, cześć, Rysiu. Cześć. Cześć. Ale interes ci się udał. Zadowolony jesteś. Zadowolony. Filmy są już gotowe do zabrania i przekazania Szmerlinkowi. 15 000 euro, z tego 3 dla mnie. A no jasne. Maciek, zaniesiesz te filmy do samochodu pana Kaweckiego. Aha, i projektor też. Projektor też? Tak. Ale za 400, tak jak żeśmy się umawiali. Tak, za 400. Umowa to umowa. Kaziu, ale nam się interes trafił. Szczęściarze z nas. Musimy częściej wychodzić, wiesz? Ja już zapomniałam, jakie są fajne randki w kinie. To będzie wyjątkowy wieczór. Tak? A coś jeszcze planujesz? Co mogłaby nam pani zaproponować? Wiesz, bo nie wiem od czego zacząć. Miałem czekać do końca, ale chyba nie wytrzymam. Ale o czym ty mówisz? Wiesz, bo ja nie jestem dobry w takich przemowach. No, nigdy tego nie robiłem. Adek, co ty robisz? Wyjdziesz za mnie? Tak. No jasne, że tak. W następnym odcinku Jacek traci pracę. Dobra, to by było na tyle. Ale możesz już iść do domu. O co chodzi? O to, że mnie dźwigam? Przecież chodzę 2 razy i już nie nawalam. Nie, chodzi o to, że siedziałeś. Kolega Ziutka zbiera na bilet powrotny do domu. Ale przecież on ma tylko jedną wskazówkę. No dobra, a wiele byście mi dali za ta trumba? Za trąba? Angelika przeprowadza śledztwo. Angela, nie wtrącaj się w to. Nie znasz całej sytuacji. Ale on ją zdradza, no to jest oczywiste. Nie wiesz tego, ludzie żyją w różnych układach. No to sprawdźmy, co to za układ. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.